Witam na kanale TLK24. Dzisiaj dotyczy TV Boxa Google TV Streamer 4K. Jest to oczywiście urządzenie z systemem Google TV. Jest to następca Chromecasta, którego pewnie znacie i lubicie. Za chwilkę pokażę zawartość opakowania, z którego podłączę przy okazji wtedy przy podłączeniu pokażę jego dane techniczne, bo to według mnie jest najważniejsze, oraz jak działają. W międzyczasie będę odpowiadał na Wasze pytanie, które dostałem pod ostatnim filmikiem, o które prosiłem. Po prostu postaram się na wszystkie pytania Wasze odpowiedzieć. Jeśli na jakieś pytanie odpowiem, to postaram się później odpowiedzieć w komentarzu. Dobrze, nie przedłużajmy. Sprawdzimy zawartość opakowania, następnie go podłączymy pod telewizor. Tak, tutaj zawartość opakowania. Oczywiście jeszcze w opakowaniu jest instrukcja obsługi, którego nie wyciągałem. Mamy komplet baterii, zasilacz, jak tu możecie zauważyć, jest on dwuczęściowy, bo pisajcie w komentarzu, że to jest wersja amerykańska. Do tego mamy przejściówkę pewnie od producenta na rynek polski. Przewód USB typu A nad USB typu C oraz samego Google TV Streamera 4K. Jak widzicie, on tutaj według mnie jest o tyle ciekawy, że się z przodu nie palcuje. Z tyłu mamy wyjścia, czy tam wejścia HDMI, gigowe wyjście Ethernet, USB typu C oraz przycisk, na początku myślałem, że to jest przycisk on-off, ale według mnie to jest bardzo polityczny przycisk. Po prostu on wywołuje pilota, jeśli go gdzieś zsadzimy za łóżko, to przyciskając ten przycisk, pilot zaczyna nam po prostu pikać. Później to pokażę w filmiku, jak to działa. I oczywiście mamy też pilota. Na początku się mogłem przyzwyczaić, jeśli chodzi o te przyciski głośniej, ciszej po prawej stronie, bo w większości pilotów są z lewej strony niż z prawej, ale po kilku dniach do tego się przyzwyczaiłem. Mamy tylko dwa przyciski, jeśli chodzi o skrótowe YouTube oraz Netflix, oraz przycisk ulubione, czyli możemy tutaj dodać każdą ulubioną aplikację, która będzie się po prostu po kliknięciu przycisku nam pojawiała. Ja akurat sobie ustawiłem tutaj aplikację Max, chciałem powiedzieć HBO Max, aplikację Max, po prostu wtedy mi się uruchamia aplikacja. O tyle fajnie, że ten pilot jest dość cichy i też możemy go skonfigurować, żeby głośniej, ciszej, czy uruchomienie telewizora było z tego pilota, czyli nie potrzebujemy dwóch pilotów. Jeśli chodzi o użytkowanie, brakuje mi też tutaj troszeczkę przycisku zmiany źródła sygnału, ale tego nie musi być. Jeśli chodzi o samego streamera, widzimy, że to jest dość ubogo, jeśli chodzi o wyjścia. Mogło być jeszcze jakieś wyjście dodatkowe USB, żeby podłączyć bez większego problemu jakiegoś pendrive'a. Ponieważ tam dostałem pytanie, czy można podłączyć pendrive'a. Ja do podłączenia pendrive'a użyłem takiego po prostu zwykłego huba USB na USB typu C. Jest to akurat firmy Deco i po prostu pokażę, że to działa. Po prostu podłączę go pod naszego streamera pod USB typu C. Następnie tutaj podłączam zasilanie też pod USB typu C i wtedy możemy podłączać dodatkowe urządzenia. To tam Wam za chwilkę to pokażę. Jak tu widzimy, mamy taki zestaw za 750 zł. Brakuje tam przewodu HDMI, dlatego ja mam tu akurat przewód HDMI, taki coś się lubię użyć w standardzie 2.1, to akurat użyłem tutaj przewodu firmy Montis, a zasilacza nie będę używał tego zasilacza, co dał w zestawie. Używam akurat tego zasilacza Cable Time, bez większego problemu to działa. Taki przy okazji się zrobił, powiedzmy, odcinek reklamowy tych urządzeń, które dostałem ostatnio na testy, dlatego to pokazuję. Dobra, nie przedłużam, podłączam go pod telewizor, pokażę przy okazji, jakie ma parametry techniczne, troszeczkę o tym powiemy, bo już go użytkuję w sumie 2 tygodnie. Podłączymy już streamera 4K do telewizora, zasilanie ma z huba, od razu podłączony też jest pendrive. Jeśli chodzi o ogólnie, zaczniemy od parametrów technicznych, to mamy Wi-Fi w standardzie 6, a karta jest 1 gigowa. Za chwilkę sprawdzimy, jakie mamy prędkości po Wi-Fi, po kablu. Resztę parametrów skorzystamy z aplikacji AIDA64. Jak tu możemy wyczytać, mamy 4 GB pamięci RAM oraz pamięć całkowita wewnętrzna to powinno być 32 GB, to nam pokazuje 24, ponieważ część jest oczywiście od razu zajęta dla pamięci, która jest wykorzystywana do systemu, który jest wbudowany. W tej chwili mamy 21 GB jeszcze pamięci wolnej, bo tam troszeczkę mam aplikacji powgrywanych. Jeśli chodzi o procesor, mamy tu 4-rdzeniowy Cortex A55
taktowany 2000 Hz. Tutaj za wyświetlanie odpowiada nam już, gdzie to jest procesor? Power VR Request, czy jakoś tak. Akurat tego procesora nie znam, do tej pory w większości było Malik G31 czy G35, tu mam troszeczkę inny procesor. Przepraszam za moją wymowę. Jak mówiłem, sieć mamy tutaj Wi-Fi w standardzie 6. Jest podłączony w tej chwili po Wi-Fi, to sprawdzimy. Tak z ciekawości. Którego nie powiedziałem, jaki tu mamy Androida, pewnie 12. Mamy tu Androida 14 nawet. To widzicie, jak tu poszedł Google do przodu, bo większość w tej chwili Androidów jest w standardzie Android 12, tu mamy już Android 14. Obiecałem Wam prędkość, najpierw sprawdzimy prędkość po Wi-Fi. Tu mamy akurat też router też w standardzie Wi-Fi 6. Odległość od siebie jest około 1,5 metra, to powinna być dość szybka prędkość. Rozpędziło nam się do 328. W downloadzie nie powinno przekazać około też 300, bo jest akurat to jest 5 giga na 300. Jeśli chodzi o wyjście, mamy 325. Teraz sprawdzimy tą kartę 1-gigową, czy będzie troszeczkę szybciej. W tej chwili widzicie jest komunikat połączeń za pomocą kabla Ethernet i wykonamy test po kablu Ethernet. Rozpędziło nam się ponad 900. Czyli karta jest w pełni dobra, bo powinna być do 1 giga i tyle nam daje. Zaraz zobaczymy wyjście. Mamy 326. To według mnie bardzo ładny wynik. Przed chwilą pokazałem, ile ma pamięci RAM oraz jaki procesor. Teraz zobaczymy, jak wygląda ogólnie wygląd tam menu naszego streamera 4K. Na górze standardowo, jak to wszystkich Google TV, czy teraz Android TV. Mamy 3 zakładki: dom, aplikacje oraz biblioteka. Jeśli chodzi o zakładkę aplikacje, to jest nasz sklep Play. Tu możemy po prostu wszystko ściągać, wszystkie aplikacje, które chcemy, które są dostępne ogólnie na nasze urządzenia system Android TV czy z Androidem. Tu możemy po prostu wystarczy wpisać, czego szukamy. Powiedzmy, znajdziemy jakąś może przeglądarkę, bo często pytacie, czy mogą być przeglądarki. Standardowo przeglądarki Chrome nie ma na urządzeniach system Google TV. Przeglądarka. Niech tam cokolwiek wyszuka. Jak widzicie, troszeczkę napisałem i znalazły się różne przeglądarki. Ściągniemy pierwszą z brzegu. Niech tam się zastytajluje, później pokażę Wam, jak ta przeglądarka działa. Oczywiście tu macie kategorie od razu: rozrywka, muzyka, narzędzia i tym podobnym. Aplikacje, które są też na moich innych urządzeniach. Kiedyś spytaliście o Smart IPTV, widzicie, też jest w podpowiedziach, na których tam urządzenie mam zainstalowano. Standardowe wyścigi, które zawsze gram na Android TV, też nie zainstalują się, ale dzisiaj w nie raczej nie będę grał, tylko po prostu pokażę, jak działa aplikacja. Tam byłem pytany, GeForce Now, czy możemy skorzystać z tej aplikacji na tym urządzeniu, to przy okazji to Wam pokażę. Dobrze, czyli mamy zakładkę aplikacje mniej więcej umówioną. Kolejna zakładka to jest dom. Tu mamy oczywiście z aplikacji, którą oglądaliśmy, tak jak tu oczywiście Disney Plus korzystam, to mam na górze podpowiedzi, co warto obejrzeć. Tu jest kolejna belka, tu mamy wszystkie aplikacje zainstalowane. Możemy kolejność tych aplikacji oczywiście zmieniać. Powiedzmy, chcemy przerzucić wyścigi na sam przód. Przesuniemy to na sam przód. Na przykład nie chcemy korzystać z jakiejś aplikacji lub nie będziemy korzystali. To też byłem pytany czy pokazać działanie Kanal Plus Online. Nie mam wykupionego abonamentu, tego nie pokażę. Zainstalowałem, żeby zobaczyć, jak ogólnie działa. Teraz przyciągnę drugi przycisk akurat.
Możemy ją otworzyć, przenieść, wyświetlić szczegóły. I oczywiście możemy tę aplikację w tej chwili odinstalować, bo tam akurat była wcześniej funkcja przenoszenia i w tej chwili ja po prostu odinstalowałem tę aplikację z naszych dostępnych. Też pokażę, jak działa Play New. Też byłem pytany, żeby pokazać, jak ta aplikacja działa. Akurat mam abonament w tej firmie, to będę mógł pokazać, jak zmieniają się kanały. Niżej mamy polecane oraz z innych aplikacji, jak YouTube, Play New. Teraz przejdziemy do ustawień i przy okazji pokażę, jak zaprogramować pilota, jak dodać aplikację do ulubionych. Tu jeszcze taka jedna rzecz, bym zapomniał, jest tu mamy Google Home, tu mamy akurat możemy zarządzać urządzeniami, które mamy do aplikacji podpięte. Jak tu widzicie, mam podłączone akurat urządzenie klima, to jest akurat smart głowica na kaloryferze, którą mogę zarządzać z funkcji na telewizorze, nie muszę brać chciałem powiedzieć, telefonu do ręki. Wejdziemy w ustawienia, zaczniemy może od samego końca, tu mamy pilot i urządzenia współgrające. Mamy podane, ile pilot ma akurat baterii, to też jest ważne, bo wiadomo, rozładujemy się baterię, nie będziemy mogli zarządzać urządzeniami. Możemy skonfigurować przyciski, czy te głośniej, ciszej, oraz przycisk ulubione. Możemy usunąć telewizor, dodać jakikolwiek inny. I tak samo mamy tą konfigurację przycisków. Możemy go pod Google Home, ulubioną aplikację lub, tak jak mówiłem, brakuje mi przycisku input, czyli zmiana do sygnału, też możemy go skonfigurować. Ja to wolę akurat skonfigurować go pod funkcję ulubionej aplikacji, ponieważ ja często oglądam rzeczy na Maxie, żeby nie szukać tego, to możemy po prostu skonfigurować sobie pod Maxa, pod Disneya. Niechcący kliknąłem. Nie to chciałem. Weź, ale możemy sprawdzić, czy działa akurat zmiana źródła sygnału. Sprawdziłem. Jak widzicie, teraz mogę zmieniać źródło sygnału przyciskiem ulubione. Mogliby takie przyciski dodać 2, wtedy byłoby idealnie. Zmienimy przycisk, żeby nam z powrotem na aplikację Max przeszedł. I w tej chwili, jak kliknę ulubione, powinna nam się aplikacja Max pojawić. Oczywiście się pojawiła. To się kod zainteresował od razu. Dobrze, pilota mamy omówionego. Zaczniemy teraz wyświetlać dźwięk. Oczywiście może być sterowanie przez funkcję SET. Rozdzielczość. Mamy w tej chwili ustawione 4K na 50 Hz, ponieważ przy 60 Hz mój telewizor troszeczkę laguje. Przy oglądaniu filmu to troszeczkę denerwuje, że po prostu widać, że słychać, że jest dźwięk, a usta troszeczkę są za tym lecą. Zaawansowane ustawienia wyświetlania, tu możemy zarządzać, czy chcemy mieć cały czas HDR, wtedy kiedy jest to akurat wymagany przez dany film lub aplikację, lub możemy wymusić HDR10 lub SDR. Ja zawsze wybieram ten zakres dopasowanej dynamiki treści, żeby nam się włączał wtedy, kiedy to jest wymagane, a nie cały czas. Format wyboru trzeba być automatycznie, ręcznie i to możemy też, widzicie, włączyć sobie, żeby mieć HDR10, Dolby Vision, HDR10+, oraz HLG. Ja to też standardowo wolę z automatu. Kolory ma być automatycznie 10 bitów, 12 i kolejne 12, 4, 2, 2. Jeśli chodzi o mniej więcej takie podstawowe rzeczy, to wystarczy Wam, jak mówiłem, w system tam jest aktualny, mamy Androida 14 i oczywiście mamy też certyfikat Netflixa. Dobra, żeby nie przedłużać, przejdziemy do, jak działają aplikacje. Zobaczymy moją ulubioną aplikację, czyli Maxa. Czy nam się zmieni format na HDR przy włączeniu jakiejś treści. Tam pamiętam Duna była. Mamy. Zobaczymy, czy serial też jest nadawany w HDR. Uruchom ponownie.
Jak widzicie, automatycznie nam się zmieniło na Dolby Digital Plus oraz HDR. Jak to możecie zauważyć, szybko się to wczytuje. Wiadomo, przy takim szybkim internecie i tylu pamięci RAM to wszystko musi działać idealnie. Zobaczymy jeszcze aplikację Disney Plus, czy też działa bez większego problemu. Następnie przejdziemy do plików testowych, które są na pendrive'ie. Aplikacja nam się już uruchomiła. Zaraz znajdziemy jakieś filmy, które są nadawane w 4K HDR. Może być Deadpool. Jak Wam się ten film podobał ogólnie? Kod najbardziej zainteresowany jest w tym wszystkim. Tak samo, jak widzicie, pojawił się komunikat, że się zmieniło na 4K HDR. Dobra, przejdziemy do aplikacji Kodi. Tutaj zobaczymy, czy działają pliki z pendrive'a bez większego problemu. Kod by nam mógł nie przeszkadzać, ale on musi być zawsze pierwszy przy testach. Wejdziemy w zakładkę Wideo, dysk, folder test. Tu mamy plik w formacie AV1 4K. Jak widzicie, bardzo szybko to wczytuje, aż kod się zainteresował tymi samochodami. Kolejny plik to jest powyżej 4 giga, czyli możemy większe pliki niż 4,5, bo to mnie pytacie, czy tylko działa... Oj, kocie! Ja chwilkę kota przeproszę, bo żeby mi tutaj przypadkiem telewizora nie zaatakował bardziej. Dobrze, kot siedzi u mnie teraz na kolanach. Może nam trochę mruczeć do mikrofonu. Patrzymy kolejne formaty, czy nam ten TV Box obsługuje. To mamy H264. Bez większego problemu działa. Kolejny to jest H265. Też działa. Ała, ugryzł mnie. Niedobrze, kiedy głaszcza mnie gryzie. Kolejny to jest V9. Koniec głaskania. Też widzimy, że działa. Kolejny to jest najstarszy kodek MPEG-2. Też możemy zobaczyć, że działa. Wyjdziemy z aplikacji Kodi. Kolejna aplikacja, którą sprawdzę, zobaczymy, jak działa aplikacja PlayNew, bo miałem o to też pytanie. Akurat mam dostęp, to wejdziemy w program TV. Program TV. Listę kanałów, przepraszam Was bardzo. Tutaj sprawdzimy, jak się kanały zmieniają. Mam jednego widza, który zawsze lubi, żeby pokazać mu kanał CBeebies. To zrobimy od razu dwa w jednym. Tylko go znajdę. Jest kanał CBeebies i później przejdziemy w kanały do góry, do dołu. Zobaczymy, jak się wczytują. Jak widzicie, ten kanał nadaje się w technologii SD. Obraz jest dość rozpikselizowany. Zmienimy kanał kolejny. Niestety, jeśli chodzi o aplikację PlayNew czy PlayNew TV, jeśli chodzi o ich dekoder, ta aplikacja działa tak samo. Dla mnie to jest trochę dziwne, że taka XXI wiek, a te kanały się po prostu zmieniają, jakby chciały, a nie mogły. Zobaczcie, ile trwa zmiana kanału na kolejny. Może zmienimy na jakiś kanał. Mamy muzyczne, tam kanały sportowe. Przy okazji miałem też pytanie o kanał, czy możemy przewijać Polsat Sport. To zaraz wejdziemy. Tam były kanały sportowe troszeczkę niżej. Mamy Polsat Sport 2. Jakieś wydarzenie, akurat siatkówkę klikniemy. Zacznij od początku chciałem. Albo wejdziemy sobie po prostu do tyłu. Sporty walki. To miał być kanał plus. Przepraszam bardzo. Tu cofamy. Oglądaj. I jak widzicie, jak macie wykupione przewijanie, to bez problemu możecie cofnąć audycję do początku lub kilka dni wstecz. Tylko ta aplikacja, jak widzicie, według mnie, czy to na tym streamerze, czy na jakimkolwiek innym dekoderze, strasznie wolno działa. To jest według mnie duży minus tej aplikacji.
Najgorzej, że ma być, nie wiem czy słyszeliście, aplikacja UPC TV Go ma zniknąć, a ona według mnie o niebo lepiej działa od tej aplikacji Play New. To jest moje zdanie. Za chwilkę sparuję pada od PlayStation. Link, jak to zrobić, będziecie mieli w opisie do filmu lub w komentarzu. I skorzystamy z aplikacji GeForce. Zobaczymy, czy możemy na tym streamerze 4K grać. Udało się sparować już pada od PlayStation. Teraz sprawdzimy, jak działa aplikacja GeForce Now. Zagramy to w jakąś jedną gierkę. Będzie trzeba pewnie chwilkę poczekać niestety na swoją kolej. To jest uruchomiona ta wersja darmowa, że działa, ale niestety trzeba swoje odczekać. Dobra, klikniemy, żeby nam się włączył Fortnite. Później sprawdzimy jeszcze, jak działa ta przeglądarka i zrobimy krótkie podsumowanie tego TV Boxa. Dobrze, jak widzimy, mamy 736 osób. Trzeba chwilkę poczekać. Dla Was to będzie chwilka, dla mnie troszeczkę dłuższa chwilka. Chwilka minęła, dosłownie godzina 20 minut, czyli warto kupić wersję płatną, jeśli chcecie często grać przez aplikację GeForce One. Jak tu widzicie, jeszcze trwa jakieś ładowanie, ale ponad 700 osób musiałem czekać w kolejce. To ta chwilka mnie nie zbawi, troszeczkę mi to przypomina granie kiedyś, jak niektórzy może pamiętają, jeszcze był taki ZX Spectrum, co się gry trzeba było wgrywać przez kasetę. Musimy tutaj wszystko wyrazić, zgodę. Mogłem podłożyć klawiaturę z myszką, byłoby chyba lepiej niż na padzie. To jeszcze poczekamy chwilkę. Dobra, nie przeszkadzamy, czekamy spokojnie. W końcu się zaczęło. Troszeczkę przyciszymy. I po raz kolejny musimy chwilkę poczekać. Teraz czekamy w grze. Dobrze, chyba się rozpoczyna rozgrywka. Nie wiem, jak się gra na padzie, szczerze mówiąc. Widzimy, że gra dość płynnie, jeśli chodzi o chodzenie. Oczekiwanie na graczy. Za chwilkę się raz nie ogólnie gra. 3, 2, 1. Dobra, wyskoczyliśmy. Jeszcze trzeba wylądować chyba. Jak sądzicie? A może uda się wylądować? Dla inwalidów miejsce. Udało się wylądować. Trzeba kogoś zabić. Widzę, że ta gra działa dość płynnie. Warto było poczekać tą 1,5 godziny nagranie na drewno. Zbierzemy. Pewnie zaraz zginiemy, bo ja dawno w tej grałem. Dobra, gra wydaje się pewnie mam nudna. Poczekajcie, tylko zginę i sprawdzamy, jak działa przeglądarka. Inni giną, jakoś żyje już. Zostało 80 graczy na planszy. Nie wiem, czy idę w ogóle w dobrą stronę. O, ktoś strzela. I po mnie. Dobra. Jak widzicie, gra się da grać. Niestety ja nie wiem w to grać. Inni widać, że grają w to o niebo lepiej. Jakieś chyba punkty nas udało się zdobyć, bo nie zginąłem pierwszy. Dobra, przejdziemy do przeglądarki. Sparuję do tego którą klawiaturę, mini klawiaturę, pokażę, jak to wygląda. Sparujemy to z tym streamerem 4K. Nie, poczekałem 1,5 godziny, pograłem może 5 minut. To mamy parę taką mini klawiaturę. Zobaczymy tą przeglądarkę, jak działa. Wyjdziemy
z GeForce'a. Dobra, trzeba jeszcze raz, kolejny raz wejść w ustawienia. Następnie wchodzimy pilot urządzenia współpracujące. Sparuj pilot urządzenie. Przyciskamy na klawiaturze też parowanie przez Bluetootha. Jest, pojawiła się klawiatura Savio KW04. Trwa parowanie. Oj, się widzę, sparowało, bo się pojawiła myszka z klawiatury. I teraz skorzystamy z tej przeglądarki. Teraz korzystam akurat z klawiatury. Słychać, że są przyciski sporo głośniejsze niż w pilocie. O nie, to chciałem kliknąć, przepraszam bardzo. Jeszcze raz wyjdziemy. Cofnij do domku. Pokaż domek. Miało być. Tutaj chcieliśmy wejść w przeglądarkę. Lewy przycisk na myszce. Jak tu widzicie, mamy od razu korzystać z przeglądarki. Wpiszemy wp.pl. Enter. Znalazło nam wirtualną Polskę. Jakaś afera akurat z naszą sportsmenką. Coś się ponoć laboratorium pomyliło, czy lekarz, nie wiem, nie wnikam w to. Widzimy, że przeglądarka bardzo ładnie nam się wczytuje. Piszemy teraz na przykład rmf.pl. Tu mamy podpowiedź, niech nam pokaże, jak to wygląda. Nie ma takiej strony, no nie ma takiej strony. To piszemy rmf24.pl. Taka strona powinna być. Jak widzimy, strona jest. Tu widzimy jakaś PZPN wydał komunikat. Wszystko jasne, widzicie? Dobra. Jeszcze zobaczymy jedną aplikację. Może moje ulubione wyścigi samochodowe. Tego nigdy nie zabraknie. Muszą być moje wyścigi. Sprawdzimy na padzie. Jak wiecie, ja tą grę zawsze gram przy każdej okazji, jeśli chodzi o Android TV. Zobaczymy. Jak widać, grafika jest sporo gorsza niż na Fortnite przez aplikację GeForce. Jakbym grał częściej, jeśli chodzi o różne gry, to bym pewnie sobie wykupił tą abonament płatny, bo 1,5 godziny czekania, żeby później sobie na przykład pograć parę minut, tam jest przy tej darmowej sesji można grać maksymalnie godzinę na raz. Czyli powiedzmy czekamy 1,5 godziny, a se pogramy około godziny. Dobra, moje wyścigi, jak widać, działają też płynnie. Trzeba się gdzieś rozwalić. To zaraz się czas minie. Za chwilkę sprawdzimy, akurat spróbuję przerzucić obraz z tableta albo z telefonu na ekran. Sprawdzimy, jaki jest wynik meczu. Akurat w tej chwili gra Znicz Pruszków, Polonia Warszawa. Akurat zacząłem oglądać, jak czekam, aż się wgra. Doczekam mojej kolejki. Dobra. To standardowo ta gra działa poprawnie. Teraz spróbuję rzucić obraz z telefonu na naszego streamera. Zobaczymy, czy możemy bez problemu to zrobić. No dobrze, połączyłem przez aplikację telefon z ekranem. Klikniemy TVP Sport. Zobaczymy, czy mecz się nie skończył. Kto wygrywa. Mamy transmisję na żywo. Mamy tutaj Znicz Pruszków, Polonia Warszawa. Niech nam pewnie się pojawią kilka reklam. Reklamy oczywiście Wam nie pokażę. Bez sensu. Dobrze, jak widzicie, skończyła się reklama. Możemy, jak ustawimy obraz, taki będziemy mieli. Postaramy się Wam pokazać głośniej. Widzicie, Znicz Pruszków wygrywa.
Trzeba pamiętać, żeby nie ruszać telefonem, bo w tej chwili, jak widzicie, co ruszę telefonem, to obraz skacze, ale bez większego problemu możecie obraz z telefonu przerzucać na telewizor. Dobrze, nie będę pokazywał dalej meczu, bo mi zaraz usuną film za pokazywanie rzeczy bez licencji. Akurat z tej aplikacji korzystam. Teraz widzicie, pojawia się nam reklama. Bardzo warto. Dobra, nie będę przedłużał. Przejdę do podsumowania. Powiem kilka zdań, co o tym dekoderze TV Boxie sądzę. Czy jest warty swoich pieniędzy, czy nie. Za sekundę przejdziemy do podsumowania działania streamera 4K. Chciałem przeprosić osobę, która prosiła o pokazanie Kanal Plus Online. Niestety nie mam dostępu do tej aplikacji. Może jak będę miał dostęp do tej aplikacji, wtedy pokażę, jak to działa. Wtedy zrobię osobny filmik, ale niczego nie obiecuję. Dobrze, przejdziemy do podsumowania samego działania streamera 4K. Jego w tej chwili korzystałem około 2 tygodni. Nie zawieszał się, wszystkie aplikacje działają płynnie. Tutaj dużo zaleta tego jest, że mamy 4 GB pamięci RAM oraz wydajny procesor. Według mnie jedną z wad jest to, że mam tylko tutaj jedno wejście USB typu C. Brakuje mi tutaj drugiego wejścia USB typu C lub wejścia USB typu A. Ale za to mamy tutaj te gigowe wejście Ethernet, które jest przy większości, czyli przy niektórych użytkowników dość ważne. To ja też mam akurat dysk NAS, czyli mogę oglądać komunię, czy tam ślub mojej siostry 4K bezpośrednio z serwera, nie muszę podłączać pendrive'a przez jakiegoś huba, czy bezpośrednio gdyby było dodatkowe wejście. To ci, co mają serwer NAS i oglądają po prostu po raz milionowe komunie w 4K czy tam w 8K, będą z tego wejścia zadowoleni. Dodatkowo mam tutaj też Wi-Fi w standardzie 6, jak tam widzieliście, tam było ponad 300 megabitów na sekundę. Też spokojnie obraz w 4K czy w 8K możemy spokojnie na tym obejrzeć przy jakiejś aplikacji Kodi czy jakiejś innej. Jeśli chodzi o samego pilota, na początku mnie to troszeczkę smuciło, że mamy tutaj głośniej ciszej po prawej stronie, nie po lewej, a brakuje mi tych właśnie przycisków kanał góra, kanał dół, ponieważ jak widzieliście, mam dostęp do aplikacji PlayNew, łatwiej by było się zmieniało kanały tutaj, czy możemy też zmieniać na górze, ale jak mam po prostu rękę przyzwyczajoną, że mam w tym miejscu przyciski, to po prostu jest wersja, czy kwestia przyzwyczajenia, nie wersja przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o cenę, widziałem, że troszeczkę już ten streamer 4K staniał. W tej chwili widziałem, na niektórych portalach kosztuje już 720 zł. Nawet widziałem cenę w jednym sklepie prawie 900. Nie, może wtedy dają ten przewód HDMI w standardzie 2.1, którego brakuje w tym opakowaniu za tą kwotę. Niedługo pojawi się recenzja na kanale. Dostałem już potwierdzenie od innego producenta. Będzie miał bardzo podobne parametry, jak nie takie same. Ale to dopiero za jakieś 2-3 tygodnie. Jak będę miał go w ręku, to poinformuję Was na portalu, że mam podobny streamer, to będzie Google TV lub Android TV, do końca nie pamiętam, jaki to był system, ale prawdopodobnie będzie takie miał identyczne parametry, bo widzę w tej chwili wszyscy idą w 4 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej. Nie pamiętam, jaki tam będzie procesor, czy będzie też Cortex, czy będzie jakiś inny, ale to za 2-3 tygodnie. Czekajcie na ten filmik, nie kupujcie jeszcze tego streamera, poczekajcie, troszkę cena zmaleje. Jeśli chcecie zobaczyć filmik z tego nowego Android TV czy Google TV, którego właśnie Wam zapowiadał, to będzie link w tym miejscu, jak tu widzicie, ale to dopiero za 2 tygodnie, albo już w tej chwili, jeśli to oglądacie wtedy, kiedy już jest recenzja tego kolejnego Google TV lub streamera TV.